Dzień dobry, witam na moim kanale, a dzisiaj na warsztat wpadła taka nagrzewnica. Będziemy testować nagrzewnicę firmy High Calorie, bardzo podobna do każdej innej tak naprawdę, a jak działa to zaraz zobaczymy. Jest jedna bardzo fajna rzecz, która odróżnia to urządzenie od innych urządzeń tego typu. Jest instrukcja w języku polskim. Mamy normalnie spis treści i wszystko co potrzebujemy po polsku. Instrukcja bezpieczeństwa oraz wszystkie schematy oraz rodzaje podłączenia znajdują się oraz wyjaśnienie działania aplikacji. Kolejną rzeczą wyróżniającą to urządzenie jest chociażby wygląd dosyć ciekawy oraz ta rączka, co sprawia, że to urządzenie może działać jak walizka. Tak jak widzicie, nie jest to jakoś ciężkie strasznie. No i prezentuje się dokładnie w ten sposób. Wygląda jak taka naprawdę fajna skrzynka narzędziowa. Po jednej stronie posiada wylot spalin oraz wylot ciepłego powietrza. Po drugiej stronie posiada wlot powietrza, wentylator, w którym zaciąga oraz wyświetlacz. Na górze wspomniana rączka oraz korek wlewu paliwa. Zabieram się za podłączanie i widzimy się za chwilkę. Oczywiście funkcja walizki jest tutaj także praktyczną opcją, nie tylko wizualną. Zobaczcie, można otworzyć sobie tutaj zawartość, dzięki temu mamy bardzo łatwy dostęp do urządzenia i tak naprawdę do w zasadzie jego podzespołów. Tak jak widzicie, mamy w środku pilota, dodatkowo widzimy wszystkie wężyki, mamy w razie czego bardzo dobry dostęp do serwisowania tego urządzenia. Co jest także dosyć ważną rzeczą, możemy przedłużyć sobie przewód. W zestawie producent dorzuca nam taki 1,5 metrowy przedłużacz do tego wyświetlacza. Łatwo go tutaj wpiąć, wystarczy tą wtyczkę podłączyć do tego gniazdka i wyprowadzić przewód dokładnie tędy. Podłączyłem urządzenie do zasilania. Jedyną jej wadą, minusem, który zauważyłem do tej pory, jest brak podziałki oczywiście na paliwo. Nie ma tutaj możliwości sprawdzić, ile paliwa w danym momencie jest litrów, bądź ile zużyje w ciągu godziny na przykład. No ale spróbujemy sprostać i temu zadaniu. Tak prezentuje się wyświetlacz oczywiście. Dosyć czytelny, ładny i dosyć jasny w porównaniu do innych nagrzewnic. A jeżeli chodzi o zużycie energii, zobaczcie, 0,7 W używa to urządzenie, gdy jest tylko i wyłącznie podłączone do prądu. To znaczy nie jest uruchomione. Wyświetlacz pokazuje stan napięcia i stan samej nagrzewnicy, ale nic poza tym. W tym momencie zużycie jest 0,7 W. Dzięki mojej wspaniałej żonie udało mi się uzyskać takie urządzenie. Zobaczcie, bardzo profesjonalne do pomiaru litrażu. Piękny, żółciutki dieselek w ilości dokładnie 2 litrów. Zaraz wyląduje prosto w tym oto zbiorniczku. Oczywiście to, że wlałem tylko 2 litry nie definiuje pojemności tego zbiornika. Tak jak widzicie, zbiornik ma aż 6 litrów. Także dosyć sporo, 6-litrowy zbiornik, a ja to zrobiłem po to, żeby po prostu przeprowadzić godzinny test i tyle diesla w zupełności wystarczy. Zrobiłem kreskę i będę wiedzieć, ile zużyło mniej więcej przez tą godzinę. Oczywiście producent deklaruje od 0,12 do 0,17 litra na godzinę i prawdopodobnie jest to parametr, którego możemy się trzymać, aczkolwiek sprawdzimy to jeszcze. Podczas składania tego urządzenia możecie zobaczyć kilka ciekawych rzeczy. Rura, która jest oczywiście elastyczna, da się lekko profilować, co jest bardzo fajne. Rurka do spalin jest dosyć długa. Pamiętajmy, żeby wszędzie założyć takie spinki, oczywiście te zaciskowe opaski, które nam gwarantują, że urządzenia podłączone nie zsuną się. To jest oczywiście filtr powietrza, który zapobiega dostawaniu się różnych, nawet małych żyjątek do środka, żeby nam nie popsuć zapachu. Robimy wieczorny test. Słuchajcie, podłączyłem teraz tą nagrzewnicę na zewnątrz. Zobaczymy, ile moją szopkę w środku nagrzeje. Podłączyłem to także pod, jak widzicie, zasilacz tym razem. Zasilacz jest podłączony w tej chwili pod taki powerbank Alpowera i można zobaczyć, jaki pobór jest mocy też tutaj dzięki temu. Także tak to wygląda. Urządzenie dopiero co zostało uruchomione. Zobaczcie, w tej chwili się rozgrzewa. Zaczyna pobierać moc. 63, 70 W, 80, 90. Zobaczymy, ile to pójdzie na zasilaczu. Już prawie rozgrzane. Słuchajcie, cały czas 108 W leci sobie tutaj.
Tak jak widzicie, przedłużone mam tutaj rurę, żeby nagrzało mi prosto w środku w szopce. Zaraz to sprawdzimy, a najpierw zobaczymy, jaki jest efekt tutaj dymienia. Na razie póki co nie widzę, żeby coś leciało. O, i leci. Zaczyna się dymić. Zrobiłem to na zewnątrz specjalnie po to, żeby pokazać Wam, jak wygląda efekt rozpalania i jak wygląda to później w procesie zwykłego grzania. Stąd też test w ciemności, żeby było dobrze widać, ile dymu wylatuje właśnie z tej rury wydechowej. Nie jest to jakiś biały, strasznie mocno dym, zwykły, szary, siwy dym, jakby komuś uszczelka poszła pod głowicą. Pobór mocy już na rozgrzaniu 18-19 W, tak jak widzicie. Urządzenie grzeje, możemy też troszkę zwiększyć. Ustawimy tutaj wysoką temperaturę, żeby dobrze nam tutaj przygrzało. Tak jak widać, już coraz mniej się dymi. Spaliny są praktycznie niewidoczne, tylko pod światło można zobaczyć ewentualnie. Leci oczywiście gorące powietrze, które można przekierować jak najbardziej do jakiegoś grzejnika. Tylko jedną rzecz pamiętajcie, że średnice muszą zostać zachowane i dobry przepływ powietrza, ponieważ jeżeli założymy tą końcówkę do grzejnika i on będzie nam blokował za mocno, to urządzenie będzie się dusiło po prostu, bo nie będzie mogło wypluć ze siebie spalin. Pobór 38 W, tak jak widać, przy temperaturze 23 stopnie, ustawiony na zewnątrz oczywiście panuje dużo mniejsza temperatura, bo wykrywa tutaj 17 stopni. Oczywiście jest dużo chłodniej, ale tak około 12-13 powinno mniej więcej być w tej chwili. Zaraz sprawdzimy na termometrze. W środku oczywiście rura jest podłączona, właściwie wprowadzona przez drzwi tylko i wyłącznie w ten sposób, że po to, żeby właśnie mniej więcej zobrazować Wam, jak wygląda temperatura, a wygląda ona w ten sposób. 18 stopni, jak pokazywała nagrzewnica, tak mniej więcej tutaj panuje taka temperatura w środku. Już trochę tutaj zdążyłem nakuchać. No ale zobaczymy, ile w tym czasie temperatura wzrośnie. Będzie to pracowało przez około 30 minut. A do zobrazowania upływu czasu zostawimy zegarek, jest 20:13. Tak tutaj mniej więcej to pozostanie, 20:13. Heater jest ustawiony na 23 stopnie, na zewnątrz wykrywa 16, w środku mamy 18. No i w tej chwili test będzie trwał pół godziny. Słuchajcie, nagrzewnica High Calorie w zestawie ma również pilota, takiego jak ten tutaj, który ma wbudowany czujnik tlenku węgla. Najważniejszą rzeczą jest to, żebyście umieszczali go zawsze blisko siebie, czyli przy kluczach, przy miejscu, gdzie spędzacie czas. Jeżeli ta nagrzewnica oczywiście pracuje, jeżeli ona ma działać bezpiecznie, to musicie zdawać sobie sprawę, ile tego tlenku węgla albo w jakim momencie on przekroczy poziom krytyczny dla nas i czy w ogóle przekroczy, to urządzenie zareaguje w tym momencie, ono się wyłączy, odłączy i poinformuje o takim fakcie. Kilka minut, tutaj mamy 20:27, tak jak widzicie, a pomieszczenie już nagrzało się o 1 stopień, wilgotność 67. Spójrzcie, jaki jest pobór mocy, 35 W, w tej chwili lecimy sobie bez żadnych spalin. Znaczy oczywiście one są i one są bardzo niebezpieczne, jeżeli mamy je w środku, ale na zewnątrz, tak jak widzicie, nie ma z tym problemu, nawet przestało dymić całkowicie. Zobaczcie, jak to wygląda, drzwi są lekko uchylone cały czas, a nagrzewnica w tej chwili cały czas pracuje. Oczywiście, tak jak widać, nie wydaje ani za dużego hałasu, ani zbyt nie puszcza dymu żadnego. Wszystko pracuje cicho, ładnie i swobodnie. Tutaj oczywiście skleiłem papierem, nie róbcie tego w domu. To jest tylko i wyłącznie po to, żeby całe ciepło szło przez to Spiro do środka. Zabawimy się teraz w Predatora. Idziemy z kamerą termowizyjną. Przy okazji przeskanujemy tutaj cały teren sobie, czy coś tutaj nam się rzuci w oczy. O, tak jak widać, moje drzwi otwarte od garażu i kamery świecą się bardzo ładnie. No i oczywiście nagrzewnica przedstawia się w ten sposób. Zobaczmy.
Tak jak widać, ciepłe powietrze wylatuje z dosyć intensywnym strumieniem. To nie jest oczywiście dym, to są spaliny pod dosyć wysoką temperaturą. Tak jak widzimy, tutaj temperatura sięga 160 stopni. Jeżeli chodzi o rurę nagrzewającą tutaj ciepłym powietrzem, to mamy około 60 stopni. Tutaj schłodnie, bo ta rura jest srebrna, więc ona odbija oczywiście promieniowanie. A tak wygląda sama nagrzewnica. Nie stwarza ona jakiegoś ryzyka oczywiście poparzenia z zewnętrzną obudową, ponieważ jest bardzo ładnie tutaj wyizolowana. Mamy już 20:40, za chwilę kończymy półgodzinny test. A jeżeli chodzi o temperaturę, to mamy już 20 stopni, 65% wilgotności i 20:41. Przyszedł czas na wygaszenie tego urządzenia. Zobaczcie, jak to wygląda. Wystarczy na aplikacji potwierdzić, że chcecie wygasić urządzenie. Oczywiście nie odłączając tego od prądu w żaden sposób, ponieważ urządzenie musi się jeszcze schłodzić, ale w międzyczasie sprawdzimy, czy dodatkowo jakiś dym wydobędzie się podczas chłodzenia. Odkładam telefon i obserwujemy. Tak jak widać, żaden dym tutaj się nie wydostaje. Urządzenie w tej chwili się chłodzi. Mamy tutaj oznaczenie OFF na wyświetlaczu. Pobór prądu podczas chłodzenia to jest też, tak jak widać, około 107 W. Tak jak widać na aplikacji, cały czas pokazuje nam informację, że jest w procesie wyłączania, więc nie możemy odłączyć zasilania. Należy poczekać do momentu, aż zakończy się proces chłodzenia i wyłączania urządzenia. W tej chwili rozpędza się wentylator, który będzie chłodził, wydmuchując resztki ciepłego powietrza, czyli przez jakąś chwilę jeszcze będziemy mieli dodatkowe grzanie bez zużycia paliwa. Pobór prądu to jest około 14-15 W, ale to jest, tak jak mówię, sam wentylator. W tym momencie nie lecą już żadne spaliny, wydobywa się nadal ciepłe powietrze. A tutaj po dodatkowych kilku minutach, bo mamy 20:52, pomieszczenie nagrzało się aż do 21 stopni, a wilgotność spadła troszkę do 62%, tak jak widać, ale to jest cały czas dobry wynik. Po pełnym wyłączeniu oczywiście na aplikacji widać, że urządzenie już w tej chwili wyszło z procesu wyłączania, chłodzenia i jest całkowicie wyłączone, więc spokojnie możemy w tym momencie odłączyć zasilanie, które nadal mam tutaj podłączone. Ono już oczywiście nie pracuje, żaden wentylator nie chodzi i nie wydaje w tej chwili żadnego dźwięku. Spokojnie możemy podłączać sobie rury i tak dalej, które już zdążyły się wychłodzić.